Znasz to uczucie po przejściu toru? Adrenalina, emocje, a potem w głowie tylko jedno. Gdzie ja straciłem te sekundy? Wydaje ci się, że wszystko poszło dobrze, a potem oglądasz nagranie i widzisz prawdę. Każde zawahanie, krok za dużo, spóźnione wejście, dostrzałka. Rzeczy, których na torze w ogóle nie czujesz. W tym filmie zobaczysz, jak analiza wideo potrafi otworzyć oczy. Dosłownie. I pomóc każdemu z nas robić postępy nie tylko szybciej, ale też mądrzej. Podzielę się też z Tobą moją prostą metodą 4 kroków, dzięki której łatwo przejdziesz od nagrywania do świadomego poprawiania swoich błędów. No to zaczynamy! Analizę przedstawię Ci w następujący sposób. W pierwszym wideo zobaczysz całe przejście toru, a następnie w drugim wideo dołożę slow motion, zatrzymane klatki oraz rysunki, razem z moim komentarzem o tym, co poszło dobrze, a co wymagało poprawy. Na tym torze zdecydowanie najgorszy początek, dużo zamieszania, zaraz po dobyciu źle wsadzony magazynek, właściwie to zupełnie nie wsadzony, potem problem z przeładowaniem i tutaj stracone sekundy. W kolejnym etapie całkiem solidnie, dobre przejście, dobra wymiana, natomiast w tym miejscu powinienem być już znacznie niżej, jakieś pół metra, broń nie była przygotowana, przez co była strata czasu. Wyjście w porządku, dobrze dojechane do końca, szybko strzelone. Ok. Ten tor to pure fun. Druga kondycja startowa, dobycie, ruch w prawo, potem ruch w lewo, wycofanie, ostrzelanie tarczy w ruchu do tyłu, całkiem dobrze, wymiana i dalej. Tak, wyjście, potem strzelanie przez okno, na koniec bałwanek i 2 tarcze z no-shootem po środku, które jak widać nie poszły zgodnie z moim planem. A jeżeli chodzi o samą analizę, to początek solidny, szybkie dobycie, przeładowanie, prawa strona zrobiona, ruch w lewo, w porządku, ruch do tyłu, wymiana na pierwszy rzut oka w porządku, ale w rzeczywistości pomotana, bo zamiast strzelić z 2 rąk, finalnie ostrzelałem to z 1. No i sama końcówka, 2 tarcze z no-shootem po środku, no myślę, że moja reakcja sama mówi za siebie. Tor trzeci to tor krótki i na nim tylko jeden fokus. Pierwsze 2 blaszki, które trzeba było strzelić z bardzo mocnego wychylenia. Za chwilę to troszeczkę bardziej rozszerzę, żebyście zrozumieli, o co konkretnie mi chodziło i na czym skupiłem największą uwagę. Jak widzicie, tutaj zależało mi na tym, żeby mieć jak najbardziej równoległe do podłoża barki, co się udało zrobić. Tak. Jedyna zmiana, którą jeszcze bym wprowadził tutaj w końcówce, to bardzo dużo czasu straciłem na tym właśnie wyjściu. Można było to zrobić dużo bardziej dynamicznie, przez co dużo szybciej. Jest to coś, do czego zmierzam i generalnie efekt, który chciałbym finalnie uzyskać. Tor numer 4 to bardzo dobra rada, którą otrzymałem od Marcina Sobiecha, który powiedział: przejdź to tak, jakbyś płynął, bez szarpania i w jednym tempie. Finalnie wydaje mi się, że to się udało. Jedyną rzeczą, którą bym zmienił, to jest właśnie ten punkt, ostrzelanie ostatniej tarczy po lewej stronie. Można to było zrobić z samego końca, dokładnie właśnie z tego punktu. Jeżeli miałbym określić tor 5 w jakiś sposób, chaos, burdel, bałagan, nic tutaj nie poszło zgodnie z moim planem. Ale przechodząc do konkretów, zamiast ruchu w prawo, wycofanie za mocne, zatrzymanie nie w zaplanowanym punkcie, zamiast ruchu bezpośrednio do przodu do konkretnego miejsca, poszedłem za daleko w lewo, tracę tym samym cenny czas. Po prostu nie poszło. Tor numer 6 to ujęcie z kamery z daszka, niestety była ona troszeczkę za nisko ustawiona, no ale cóż, doświadczenie nabiera się z czasem. Napisz w komentarzu, które ujęcie według Ciebie wygląda lepiej, z boku czy z daszka, a może oba równocześnie. W ten sposób będziemy w stanie tworzyć dla Was lepsze materiały. Przechodząc do samej analizy. Dobry start, jednak to szerokie przeniesienie można było zrobić szybciej, gdyby ręce nie były wyprostowane.
Największy błąd to wymiana magazynka w tym miejscu. No cóż, złamany kąt, ale palec poza spustem, więc kwestia dyskusyjna, czy byłoby DQ. Ja ewidentnie muszę nad tym popracować. Końcówka strzelona na few, na ostatniej kulce. Dobrze, że się udało. Fajny finish. Podsumowując, analiza wideo to jedno z najlepszych narzędzi, jakimi dysponujemy w treningu i to nie tylko strzeleckim. Dopiero na nagraniu widać to, czego często nie czujemy na torze. Drobne błędy, niepotrzebne ruchy, złe tempo, niepoprawne miejsce zatrzymania, spóźnione wejścia, wyjścia, generalnie te wszystkie elementy, gdzie po prostu tracimy czas. A to właśnie ta analiza pozwala zrozumieć, dlaczego coś działa albo nie i jak to poprawić. No dobra, zobaczyłeś wideo, no i teraz podstawowe pytanie to, co teraz? Ja stosuję z powodzeniem od lat moją metodę 4 kroków. Po pierwsze, ustaw kamerę lub telefon na statywie, ewentualnie poproś kumpla o nagranie swojego przejścia. Po drugie, obejrzyj film kilkukrotnie, najlepiej w zwolnionym tempie. Możesz poprosić o pomoc w analizie bardziej doświadczonego kolegę, bo wbrew ogólnej opinii ludzie bardzo lubią dzielić się wiedzą. Zwróć uwagę na te elementy, gdzie tracisz czas. I kluczowe, bądź krytyczny. Staraj się znaleźć tych momentów jak najwięcej. Po trzecie, wybierz jedną rzecz do poprawy na kolejnym treningu. Tylko jedną, ponieważ wtedy będzie Ci najłatwiej skupić się tylko i wyłącznie na tym elemencie. I punkt czwarty, ostatni. Dobierz odpowiednie ćwiczenia właśnie do tego jednego elementu, do tej jednej rzeczy, nad którą będziesz pracował. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób przeanalizować swój film lub masz problem z dobraniem odpowiedniego zestawu ćwiczeń, wyślij do nas swoje wideo do analizy, a my postaramy Ci się pomóc. I na sam koniec taki bonus tip. Wróć do nagrań po jakimś czasie. Dzięki temu będziesz mógł śledzić swoje postępy. Jeśli podoba Ci się takie podejście, czyli świadoma praca, analiza i wspólny rozwój, to zostaw lajka i suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Natomiast jeżeli dalej Ci mało i chcesz zobaczyć, w jaki sposób zaliczyłem swoją pierwszą glebę z bronią na zawodach w Rybniku, to zobacz ten materiał.